Czy będąc ochroniarzem w konwoju, można w wolnych chwilach zdobić paznokcie? Poznajcie niesamowitą historię Łukasza. Cześć, dzisiaj jest ze mną gość specjalny, Łukasz. Cześć. Znany w sieci jako facet z pazurem, niewątpliwie rodzynek w branży paznokciowej. Łukasz, pierwsze pytanie, powiedz mi, jak wygląda Twój dzień w pracy? Wiesz co, Maćku? Zachodzę do pracy, sprawdzam grafik. Co jest w grafiku, gdzie jedziemy w konwój, tak? W konwój. W konwój, dokładnie w konwój. Pobieram broń, biorę hełm, kamizelkę kuloodporną, wspieramy swój cały skład, patrzymy, jaką mamy trasę, a i jedziemy po pieniążki. Czyli na co dzień jesteś ochroniarzem w konwoju? Tak, dokładnie. I skąd się zaczęła Twoja przygoda z zdobieniem paznokci, z nail artem? Jak to się w ogóle zaczęło? Zaczęło się takie prozaiczne rzeczy. Siedzieliśmy przy stole świątecznym. Narzeczona powiedziała, że bardzo by chciała kupić sobie lampę. Zapytałem jaką. No, mówisz, że Semilak jest bardzo dobrą firmą, więc taką. Okej, i od tego się wszystko zaczęło. Jakby kupiła lampę, a któregoś wolnego wieczoru ona poszła do pracy, a ja pomyślałem, że w sumie czemu nie skorzystać z tej lampy, z tych patyczków, które tam leżą. Może coś się uda. Ale to wynika z tego, że kiedyś coś robiłeś? Tak, wiesz, kiedyś malowałem troszeczkę, ale to były bardzo, bardzo stare czasy i myślałem, że myślę, że podołam. Format jest troszkę mniejszy, tak? Ale malowanie to malowanie. No dobra, to powiedz teraz, jak Twoi koledzy z pracy na to zareagowali? I tu było takie właśnie takie miałem straszne obawy, wiesz, jak to będzie wyglądało, to jest takie hermetyczne na środowisko. To są twardzi faceci, tam nikt nikomu nie kadzi. No sam widzę, że jesteś twardym facetem. Nie, no właśnie nie. Wiesz, to jest taki twardy, mówię, bardzo hermetyczny i myślałem, że jak zajdę i ktoś zobaczy, że ja robię te nawet patyczki, te tipsy, to będzie taki straszny hejt, ale nie. Ale właśnie tak jak w takim zdziwieniu, właśnie nie, fajnie, że oni to docenili jakby część artystyczną tego, tak? Kiedyś było to na papier, teraz jest to po prostu na tipsy. I tyle. Łukasz, co dzisiaj dla nas przygotowałeś? Wiesz co, Maćku, będą proste motywy kwiatowe z lekkim takim pejzażem. Myślę, że to będzie nieskomplikowane i łatwe do odtworzenia. No świetnie, no to dziewczyny, bierzemy tipsy w dłoń i zaczynamy zdobić razem z Łukaszem. Łukasz, kto Twoim zdaniem lepiej zdobi paznokcie, Ty czy Twoja kobieta? Nie wiem, jak mam Ci odpowiedzieć. No normalnie, że kobieta. Nie. Wiesz, ona się zajmuje swoimi, jakby ona robi swoje zdobienia, ja robię swoje. Aczkolwiek zawsze kobieta robi lepiej, tak? Ja się uczę dopiero. Ja się tego dopiero uczę, tak? Mam nadzieję, że kiedyś będę robił tak jak dziewczyny robią, no. Wiem, że Łukasz ma swojego fanpage'a oraz swojego Instagrama. Powiedz mi, Łukasz, jakie wiadomości prywatne dostajesz? Możesz nam zdradzić? Wiadomości są przeróżne, ale w większości są to jednak wiadomości odnośnie szkoleń. Czy będą jakieś szkolenia, czy przewiduję coś takiego, ale uważam, że na razie nie. Na tym etapie, na którym jestem, to jest za wcześnie. Wiesz, to nie jest to. Najpierw trzeba samemu bardzo dobrze poznać podstawy, to wszystko i wtedy tak. Jeśli się nauczę tego na takim poziomie, na który będzie pozwalał mi, żeby jeszcze innych szkolić, to tak. Na razie na pewno nie, no bo to jest za szybko. No fajnie, że jesteś tego świadom i fajnie też, że chcesz się rozwijać w tym kierunku. No, chciałbym, bardzo bym chciał. A Łukasz, a jakie było Twoje pierwsze zdobienie? To było tak naprawdę zrobione z Semilaka. To była palemka. To była palemka. A z Semilak TV? Z Semilak TV. Nie było najgorzej, nie było najlepiej. Na pewno dałoby się coś teraz już poprawić. Ale i tak byłem taki dumny. Chyba wszystkim już wysłałem zdjęcia, komu mogłem. To było fajne wtedy, pamiętam. Łukasz, Twoje ulubione zdobienia? To pejzaże, wiesz? Pejzaże. Głównie pejzaże. Tak, głównie pejzaże. Gdzieś tam podglądam ludzi. I to bardziej artystów, którzy malują jakby obrazy, tak? Chyba że zdjęcia. Po prostu bardzo ładne zdjęcia pejzaży. Staram się gdzieś tam to odwzorować, jakby wiesz. Nie zawsze jest 1:1. Nie da się tak zrobić. No ale dobrze. No dobrze, każdy. Czasami tą cząstkę trzeba sobie zostawić, tak? Tego jednego wąsika dla tej Monalizy, dla tej łasiczki nie domalowywać, tak? No właśnie, ja też mam tipsy, które Łukasz przywiozłeś ze sobą i widzę tutaj też takie zdobienia kreskówkowe. Nie tylko pejzaże, jednak też kreskówki wchodzą w grę, jeśli chodzi o Twoje inspiracje, Twoje ulubione zdobienia? Są kreskówkowe, to dlatego, że mój narzeczony i chrześniak uwielbia dinozaury. Uwielbia i zawsze dinożarły. I tak pomyślałem, że dlaczego nie, tak? A dinożaury, no to coś łatwego trzeba zrobić. I to powiem Ci było fajne, bo to było pierwsze zdobienie, które tak bardzo mnie cieszyło, bo Semilak dał mi łapkę,
było chyba słodziak i to było takie wow. Czy komentarz był? Był komentarz i to był ten pierwszy komentarz, chyba na każdy na to czeka, wiesz? Bo to tak myślę, że to gdzieś tam siedząc w zaciszu swojego domu, myślisz sobie, kurczę, fajnie by było, wiesz, żeby ten Semilak jednak to zobaczył, tak? To jest, myślę, że każda dziewczyna na to czeka, każda. No w końcu też pokazałeś swój talent, więc został dostrzeżony, bo tak ukrywałeś go trochę. Nie wiem, czy to jest jakiś talent, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jesteś bardzo skromny, naprawdę, bardzo skromny. A skąd czerpiesz inspirację do swoich zdobień? Wiesz co, czerpię inspirację z Instagrama, z Facebooka, podglądam gdzieś zdjęcia, obrazy, nie wiem, patrzę na tych najlepszych, tak? Chciałbym kiedyś umieć chociaż cząstkę tego, co oni, ale jak to wyjdzie, to mam Ja nadzieję, myślę, że będzie jesteś dobrze. bardzo skromny, naprawdę. A powiedz, czy również robisz zdobienia na paznokciach? Nie, wiesz, paznokci nie robię. Nie mówię, że nigdy nie zrobiłem, tak? Zrobiłem, ale To opowiedz coś o tym. zrobiłem paznokcie dla swojej narzeczonej, ale to był jakoś początek. Wtedy się jakoś tak mocno nie stresowałem, że to wyjdzie coś nie tak. Wiesz, przecież wszystko umiem. Ja nie zrobię. Jeszcze w konwu ja co nie pomaluję paznokci, pomaluję, na pewno. Dawaj. Myślę, że wyszło jakoś nie najgorzej, aczkolwiek sam nie biorę się za to, bo mówię, żeby zrobić paznokcie, to trzeba znać całą budowę paznokcia, trzeba wiedzieć, jak on powinien wyglądać. No masę rzeczy, to jest, tak się wydaje, że to jest takie proste. Ale Czyli to zawsze jesteś dobrze przygotowany do no wszystkiego. tak, Tak raczej samo jak w staram się konwoju. tak. Trzeba być No dobrze tak, przygotowanym. dokładnie. A powiedz mi, jak robiłeś swojej kobiecie paznokcie, to było jakieś zdobienie? To był jednolity kolor? Nie, to były chyba 2 kolorki, z tego co pamiętam, czy 3. Nie robiłem jej zdobienia. Nawet nie wiem, czy to by ładnie wyglądało. Wtedy jeszcze nic tam nie umiałem. Ja myślę, że coś potrafiłeś, bo wcześniej rysowałeś, tak jak wspomniałeś. Rysowałem, tak. Rysuję, wypalałem kiedyś, rzeźbię gdzieś tam w drewnie. O, proszę. Także nawet jak byliśmy na wakacjach, to stary chłop, ale rzeźbił łódeczkę, tak? Jak dla dzieci. Ale to tak jest fajne. Kawałek kory gdzieś tam znalazłem, miałem swój ten scyzoryk i... A nadal znajdujesz na to czas? Coraz mniej poświęcam coś kosztem czegoś, tak? Czyli kosztem tipsów? Tak. E, Wiesz, kiedyś malowanie. moim takim konikiem to była siłownia. Naprawdę, nie wychodziłem z niej. Potrafiłem być 6 dni. No widzę. 6 dni w tygodniu na siłowni, a teraz jest coś kosztem czegoś. Nie żałuję, tak, bo to jest fajne. To mi teraz sprawia radość. Siłownia jest też cały czas. Ucinam co tylko mogę. To jakby właśnie czasami jak dziewczyny mówią, że ja nie mogę czegoś zrobić, bo tu już jest późno. Ja tak naprawdę siadam do malowania czasami i o 1:00 w nocy. Także idę do pracy, mam służbę, po służbie przychodzę, robię swoje rzeczy, które każdy robi człowiek, a później jeszcze siadam i chcę, bo chcę. Chcę, a chciałbym też coś pokazać zawsze nowego, więc to jest 1:00 godzina w nocy, tak? Czyli tak jak powiedziałeś, to cię relaksuje. To jest coś fajnego dla ciebie. Relaksuje mnie. Włączam muzyczkę. A powiedz mi, bo my się poznaliśmy na pokazie Semilak w dokładnie. Warszawie. Ale czy ty wiążesz swoją karierę z nail artem? Wspomniałeś o tych szkoleniach wcześniej, ale jakbyś widział za rok, za 2 lata swoją karierę? Bardzo bym chciałbym, bo to jest bardzo ciekawy, bardzo fajny w ogóle zawód. Także dziewczyny, które szukają dobrego pracownika, mają salon, tutaj rekrutacja, mogą Łukasza zwerbować. Wiesz, bardzo bym chciał, aczkolwiek mówię, musi być najpierw ta podstawa. Musi być ta podstawa, bo bez tego nie ma żadnej pracy. Jak będzie podstawa, to wtedy będzie dobrze. Na pewno coś tam wyjdzie. Powiedz mi, kto jest taką twoją największą inspiracją, jeśli chodzi o nail art? Od kogo się uczysz? Jest to jest masa osób. Nie chciałbym nikomu kadzić, ale tak naprawdę to, co robił was Aga, czy Laura, czy Magda, to jest mistrzostwo świata, no naprawdę. I fajnie się to ogląda i tym się człowiek inspiruje. Na razie to nie jest jeszcze mój poziom. Bardzo bym chciał kiedyś dojść do chociaż małej cząstki tego, co one robią. I to byłby już takim sukcesem. Ja myślę, że tutaj już praktycznie kończymy. No kończymy, już powolutku, już prawie jest koniec. I jesteś naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Zaraz dziewczyny tutaj zobaczycie całe dzieło, ale naprawdę świetne rzeczy się tu dzieją. A Łukasz, powiedz mi, co zdobienia paznokci dają ci w konwoju? Czy ten nail art jakoś ci pomaga w pracy? Wiesz co, uspokoiłem się. Już nie jestem taki nerwowy. Bo to naprawdę, na to trzeba chwilkę precyzji poświęcić, właśnie tak jak teraz rozmawiamy. Jakby wiesz, to trochę daje na cierpliwości, no chyba po prostu cierpliwości. Czy jesteś spokojniejszą osobą przez to? Jestem dużo bardziej jestem spokojny. Ale mówię, że najłatwiej ci się maluje semiartami, tak? Takie bardziej skomplikowane rzeczy? Tak, bo to jest po prostu produkt rewelacyjny. A z czego to wynika, że tobie się łatwiej maluje właśnie semiartem? Po prostu produkt się dobrze rozprowadza. Czyli ta pigmentacja? Tak, to wszystko. Właśnie to jest to, że jak chcę sobie zrobić coś ciemnego, to mam i grubego, to biorę tyle. Jak chcę coś mieć rozwodnionego bardziej, po prostu dodaję sobie top, tak? I to jest świetne.
Że to jest po prostu tak tyle zastosowań i faktycznie można z tym zrobić wszystko. Tak, racja. Można pomieszać z hybrydą, sobie Dokładnie. 1:1, zrobić sobie paint gel. Łukasz, a powiedz mi, czy jest coś, co chciałbyś namalować bardzo na paznokciach? Tak, A chciałbym. jeszcze tego nie zrobiłeś? Tak, jest. Jest to twarz. Ludzka twarz. Gdzieś tam próbowałem siebie malować. A tak, widziałem na twoim nieudolnie, Instagramie. ale nieudolnie. Wstawiłem, bo wstawiłem. Ale to jest taka nieudolna próba. Dobrze, bo muszą być takie pierwsze koty za płoty, tak? Ale chciałbym nauczyć się rysować twarz. Jak widzę, co robi Laura, to jest po prostu... Siedzę, przeglądam i nie wierzę. Nie wierzę, że coś takiego można zrobić. Po prostu przeglądam, powiększam się, zastanawiam jak. Wiesz, że to kwestia wprawy. Ty masz talent, Wiem. z tego co już tutaj widzę, więc tylko kwestia treningu. Łukasz, widzę, że już skończyłeś. Powiedz nam, co tam namalowałeś dla nas. Wiesz co, tu masz takie proste zdobienie, gdzieś tam troszeczkę tła, jakieś niebo, 3 delikatne kwiatki, które myślę, że będzie łatwo gdzieś odwzorować. One przenikają przez siebie, mają jakieś tam światło cienie delikatne, trawka. Myślę, że będzie dobrze. Te dziewczyny to powtórzą. To przepiękny pejzaż. Mamy nadzieję, że oryginalna historia Łukasza Wam się bardzo spodobała. W sieci znany jest jako Facet z Pazurem. Koniecznie sprawdzajcie jego Instagrama i Facebooka. No i co? I łapki w górę. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach Semilac TV. Cześć.